Jak widać, 70 A200 to najlepsza z najtańszych kamer samochodowych, która nagrywa użyteczne w charakterze materiału dowodowego materiały, czyli takie, z których da się odczytać dużą ilość informacji. Nagrania, na których po prostu widać to, na czym nam zależy, aby było widoczne. Wideorejestratory24.pl, czyli tylko sprawdzone kamery samochodowe. Kamery 70 można wypatrzeć na szybach bardzo wielu polskich samochodów. Sam na długo, zanim zacząłem pracę związaną stricte z wideorejestratorami samochodowymi, używałem prywatnie właśnie takich wideorejestratorów tego producenta. Dlatego też zawsze z zaciekawieniem oczekuję na premierę nowych sprzętów z tej marki. W naszej ofercie znajduje się 70 kamer samochodowych z przeróżnych segmentów cenowych. Zazwyczaj największą szansę na osiągnięcie sukcesu mają te kamery, które są atrakcyjnie wycenione. Ale nie chodzi mi tutaj stricte o jak najniższą cenę, ale o najlepszy przelicznik tego, co dostajemy za każdą wydaną złotówkę. I tak tutaj jest w tym przypadku. 70 A200 oferuje wiele za niewiele. 70 A200 to kolejne podejście do kamery samochodowej w bardzo zbliżonym opakowaniu, ale w moim odczuciu jak najbardziej udane. Jeśli coś działa dobrze i znakomicie się sprawdza, to w moim odczuciu nie ma najmniejszego sensu na wprowadzanie rewolucji. Wydaje się to bardzo racjonalną strategią. 70 A200 to tutaj najnowszy z przedstawicieli tych kamer, który widzicie tutaj w tle. Wyróżnia się tym, że ma najciemniejsze wzornictwo, co jak najbardziej korzystnie wpływa już po montażu w pojeździe. W mojej ocenie jest to wielki plus i powrót do wzornictwa, na które sam się kiedyś zdecydowałem. Jak widać, kamery z zewnątrz są trudne do odróżnienia. 70 A200 ma tutaj minimalnie ciemniejszy ton osłony obiektywu. Dla mnie bomba, jak najbardziej lubię tą formę. Super wygląda już po zamontowaniu w pojeździe. Niewielka forma i stonowana obudowa są przymiotami wprost przekładającymi się na dyskrecję montażu. Nie przeszkadza w tym obecność wyświetlacza. Kamera posiada moduł Wi-Fi, który umożliwia obsługę za pomocą aplikacji mobilnej bezpośrednio w pojeździe. Należy wspomnieć, że kamera ma również funkcję automatycznego wyłączania wyświetlacza. Widzimy więc, że jeśli tylko chcemy, możemy traktować ją tak, jakby była pozbawiona ekranu. Tak jak wcześniej wspomniałem, kamera pozwala na obsługę za pomocą wygodnej, rozwijanej od lat spolszczonej aplikacji mobilnej. Ponieważ jest ona dopracowywana już od dłuższego czasu, wpływa to korzystnie na komfort jej użytkowania. Mimo że ogólna filozofia obsługi pozostaje bez zmian, czyli to łączymy się telefonem za pomocą sieci Wi-Fi, która jest generowana przez kamerę, to widać tutaj postęp na przestrzeni ostatnich lat. Aplikacja działa lepiej, stabilniej, jest bardziej komfortowa i przyjazna dla użytkownika. Za pomocą aplikacji możemy dokonywać zmiany ustawień wideorejestratora, przeglądać nagrania zgromadzone na karcie pamięci, pobierać je bezpośrednio do pamięci telefonu, natomiast pogląd w czasie rzeczywistym tego, co widzi obiektyw kamery, przyda się przy montażu, aby poprawnie wyregulować kąt widzenia kamery. Jeśli nie chcemy korzystać z aplikacji mobilnej, kamerę możemy obsługiwać za pomocą fizycznych przycisków na obudowie. W czasie normalnej pracy kamery mamy dostęp do włączania, wyłączania mikrofonu, chorągiewki do zabezpieczenia istotnych nagrań przed późniejszym nadpisaniem, przejścia do galerii nagrań, czy po prostu przejście do pełnego menu ustawień. Długim przyciskiem można łatwo włączać, wyłączać wyświetlacz. Myślę, że jest to jak najbardziej przystępnie pomyślane. Na chwilę obecną mówiłem już, że 70 A200 to kamera zgrabna, dyskretna, przyjazna w obsłudze i dobrze wyceniona. Zapowiada się super. Natomiast szczerze powiedziawszy, na rynku znajdziemy bardzo wiele innych kamer, o których można powiedzieć dokładnie to samo. Natomiast nie każda z nich stała się bestsellerem takim jak 70 A200. Co więc wyróżnia ten model?
W mojej ocenie odpowiedzią jest tutaj sposób realizowania podstawowej funkcji każdej kamery samochodowej, czyli to, jak kamera rejestruje obraz, który będzie później użyteczny w charakterze materiału dowodowego. I celowo mówię tutaj o obrazie użytecznym, a nie o obrazie ładnym, atrakcyjnym dla oka, bo nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, jak wiele informacji da się odczytać z tych nagrań. Natomiast jeśli zerkniemy bez głębszej analizy na nagrania z 70 A200, to mogą one wydawać się takie właśnie nie do końca atrakcyjne, czy też miłe w odbiorze. Natomiast szczegółowa analiza klatka po klatce niezliczonej wręcz ilości zabezpieczonego materiału zgromadzonego w czasie testów pokazuje, że kamera jest wręcz fenomenalnie skuteczna. Zwraca uwagę, że obiekty będące w ruchu, czyli to, na rejestracji czego zazwyczaj najbardziej nam zależy, nie są tutaj zazwyczaj nadmiernie rozmyte. Nie mamy tutaj takiego dokuczliwego zjawiska motion blur, czyli właśnie rozmycia obiektów będących w ruchu, natomiast jest to, czyli to rozmycie generalnie zmorą i bolączką wideorejestratorów jako takich. Tutaj szczęśliwie 70 A200 wypada pod tym względem bardzo korzystnie, czyli to rozmycie jest na takim bardzo umiarkowanym poziomie. Zazwyczaj to, co chcemy odczytać, rozmyte nie jest albo jest tylko w takim stopniu, że i tak jesteśmy w stanie odczytać te informacje, na których nam zależy. Do bezpośredniego porównania 70 A200 dodam, aby lepiej zobrazować to, o czym mówiłem, znaną i cenioną kamerę samochodową tego samego producenta. Jak widać, w takich wymagających dla algorytmów kompresji sytuacjach 70 A200 wywiązuje się lepiej niż wyżej pozycjonowany model. Tańsza, a lepsza, co nie często się zdarza. Kolejnym aspektem, kiedy kamera wykazuje się znakomitą skutecznością, jest rejestrowanie obrazu w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia zarówno z jasnymi, jak i ciemnymi partiami obrazu. Jest to zasługa szerokiego zakresu tonalnego, ale bynajmniej nie należy przywiązywać się do tego pojęcia, ani do tego, że ten szeroki zakres został osiągnięty dzięki skutecznemu i dobrze zaimplementowanemu trybowi HDR w tej kamerze. Ważne jest to, że w praktyce w takich sytuacjach istotne szczegóły są po prostu czytelne. Czyli zamiast białych czy też ciemnych plam kamera jest w stanie oferować czytelne obrazy. I nie chodzi mi tu tylko o tablice rejestracyjne pojazdów. Istotne są przecież również model, marka, kolor, elementy tła, otoczenie, szyldy, elementy infrastruktury drogowej, sygnalizacja świetlna, znaki. A to, jak czytelność tego wszystkiego została osiągnięta, ma już znaczenie drugorzędne. Liczy się efekt, liczy się uzyskanie materiałów, które są użyteczne w charakterze materiału dowodowego. Jak widać, różnice są bardzo widoczne, natomiast nie przeszliśmy jeszcze do nagrań nocnych, a po zmierzchu mamy do czynienia z analogiczną sytuacją. Znowu daje się zauważyć szeroki zakres dynamiczny i nagrania 70 A200 oferują również czytelne, jasne obszary. Jak widać, 70 A200 to najlepsza z najtańszych kamer samochodowych, która nagrywa użyteczne w charakterze materiału dowodowego materiały, czyli takie, z których da się odczytać dużą ilość informacji. Nagrania, na których po prostu widać to, na czym nam zależy, aby było widoczne. Tablice rejestracyjne, ale również elementy tła, infrastruktury drogowej, znaki, oświetlenie, szyldy, neony, czyli wszystko to, co pozwala lepiej umiejscowić zdarzenie, jego kontekst, ocenić przebieg wypadków. I to nie tylko w słoneczny dzień, ale również po zmroku. Jak widać, różnica pomiędzy tymi wideorejestratorami jest ewidentna. Przypomnę tutaj, że kamera, która stanowi punkt odniesienia, jest produktem o ugruntowanej pozycji na rynku i kosztującym więcej od 70 A200. 70 A200 dobrze wywiązuje się z roli czarnej skrzynki w pojeździe, która rejestruje przebieg jazdy, a jeśli zajdzie potrzeba odczytania jakichś kluczowych informacji, jest duża szansa, że będzie to możliwe. Kamera występuje w wersji tylko naprzód, jak i naprzód i tył pojazdu. Zdecydowanie polecam wybór tej pełniejszej opcji.
Dodatkowy moduł kamery tylnej znacząco zwiększa obszar objęty skutecznym monitoringiem i wprawdzie nie jest on tak wysokiej jakości jak kamera, którą znajdziemy z przodu, natomiast zawsze warto mieć dodatkową parę oczu z tyłu głowy, ponieważ w sytuacji najechania na tył pojazdu i ucieczki sprawcy z miejsca zdarzenia może to nagranie z tyłu okazać się również nieocenione. Dobrze, kiedy wideorejestrator samochodowy jest w stanie zapewnić ochronę pojazdu nie tylko w czasie jazdy, ale również w czasie postoju. 70mi A200 również to potrafi po podpięciu przez taki dedykowany adapter do źródła stałego zasilania. Kamera przednia jest w stanie rejestrować materiał w sposób stały, w sposób ciągły, taki film timelapse, czyli materiał poklatkowy taki w przyspieszonym tempie. Urządzenie jest również w stanie rejestrować wstrząsy. Jeśli zostaną one wykryte, wtedy do gry wchodzi nie tylko kamera przednia, ale również moduł tylny i obie kamery rozpoczynają zapis takiego klasycznego nagrania, jednak odbywa się to dopiero już po wystąpieniu wstrząsu, czyli kilka sekund zwłoki. 70mi A200 nie oferuje również rozbudowanych funkcji dodatkowych. Na pokładzie nie znajdziemy przykładowo modułu GPS, który pozwala na nanoszenie na nagrania danych geolokalizacyjnych ułatwiających znalezienie miejsca zdarzenia, czy też nanoszenia na nagrania prędkości pojazdu. Nie ma tutaj wsparcia dla internetowej chmury, która umożliwia połączenie się z kamerą z dowolnego miejsca na świecie. Natomiast jeśli chcielibyśmy taką funkcjonalność, wszystko to oraz więcej znajdziemy przykładowo wyżej pozycjonowanym modelu tego producenta. Zainteresowani stosowny link znajdą w opisie pod filmem. 70mi A200, kamera samochodowa zrobiona dobrze, znakomicie sprawdzi się w roli czarnej skrzynki, która dyskretnie zapisuje w tle materiały, które natomiast cechują się wysoką użytecznością, wysoką skutecznością w charakterze materiału dowodowego. Polecam i ze swojej strony życzę, abyście nigdy nie byli uczestnikami zdarzenia, które zmusi Was do tego, abyście musieli sięgać do nagrań zgromadzonych przez Wasze wideorejestratory oraz z tego miejsca serdecznie dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Więcej informacji o kamerach samochodowych szukaj na naszym kanale YouTube, w mediach społecznościowych i na stronie wideorejestratory24.pl.